Cześć! W tym odcinku będziemy przesadzać kolejnego storczyka typu Oncidium. On niestety musiał u mnie przesiedzieć powiedzmy około miesiąc. Czekał na przesadzanie. Około miesiąc temu go kupiłem. Pseudobulwy już są takie pomarszczone, takie nieładne. Tu coś chyba złapał zresztą. No, teraz przyszła jego chwila, żeby go w końcu przesadzić. Jak to wygląda, w sensie jego kwiaty, to gdzieś wam tutaj pokażę. Tu gdzieś wam wstawię, jak wyglądają kwiatuszki. One są drobne, ale uwierzcie mi, że on przepięknie pachnie. Podłoże jest jakie jest. Jest wilgotne. Tu jest nowy przyrost. A co mi będzie potrzebne? Kora, powiedzmy, że taka średnia. I jeszcze mam taką, o wiele drobniejszą. Tylko chyba przesadziłem z wielkością, bo to jest chyba za drobna, ale użyjemy jej. Myślę, że może być jednak w porządku, bo ten storczyk ma drobny system korzeniowy i lubi wilgotne podłoże, więc oczywiście jeszcze woda utleniona i sobie przelałem takiego spryskiwacza, żeby było łatwiej manewrować. Zwykła woda utleniona 3% z apteki, taka najzwyklejsza. Mech Sphagnum oczywiście. Ja mam taki poszarpany, no trudno, z perlitem. Doniczka takiej wielkości powinna być w porządku. Ma dużo otworów po bokach. Jeżeli chcielibyście taką doniczkę do storczyków, to ona jest śmiało dostępna na Allegro. Tam sobie znalazłem. Wiem, że kiedyś były na zielonym parapecie, ale już chyba dalej są. Nie mam pojęcia. Tak czy siak bardzo są fajne. Ja używam do storczyków przezroczystych doniczek, bo ja bardzo lubię patrzeć, co się dzieje w środku z tymi korzeniami. No i jak to wygląda, jeżeli chodzi o wilgotność. Narzędzie do cięcia. Najlepiej jest odkazić takie narzędzia, jak tniemy rośliny, albo właśnie ogniem, albo właśnie wodą utlenioną. Ale ja wolę ogień. Czekajcie, żeby było widać wszystko. Ogień to jednak ogień. Dobra, wyciągamy roślinkę. Ciekawe, czy będą jakieś robaczki, nie robaczki, ale najważniejsze jest to, żeby korzonki były zdrowe. Patrzcie, jaki drobny syf. Te korzenie w ogóle w takim czymś w ogóle nie oddychają. Nic a nic. Ale są twarde. Dużo tych suchych części też się, słuchajcie, pozbędziemy. Niektóre są tylko miękkie. Widzicie? Te są takie twarde nawet. Nawet ich tak mocniej uciskam. Tu są zresztą chyba nowe. O! Te już nie. Te są już wyraźnie takie miękkie, takie sflaczałe są. O, widzicie jak odchodzi. Dobra, to już wiemy gdzie ciąć. Tu mamy jeszcze mech. Ale on jest taki mocny, zbity, to ja takiego nie lubię. Dobra, taki to ja mogę wykorzystać, tylko że on był taki bardziej... O! Tak. Nie taki zbity, tylko żeby właśnie był luźny. Żeby te korzonki między nim się mogły normalnie, że tak powiem, kłaść. A nie żeby były pod nim duszone. No widzicie, przez to, że te korzonki były tutaj tak mocno zbite z tym mechem, bo on był zbity, on nie był ładnie tak, on nie był tak położony luzem. I teraz te korzenie są tutaj takie mięciutkie pod nim.
No i co? Szukam tutaj takich martwych korzeni. Ten jest taki brzydki, ciemny. No, odchodzi. No, spokojnie odchodzi. I to jest już martwy korzeń. Taki bardzo prawie że czarny, marnąco-brązowy. I on odchodzi. O, ten wylamen odchodzi. Ale tu są fajne. Tu jest nowy stożek wzrostu. Więc jeszcze nie ma tak źle. Patrzcie, tutaj są jeszcze zielone korzonki. Jeżeli chodzi o te suche części, też ich pozbędę, ale nie widzicie, tu jest nowa pseudobulwka, rośnie tu nowe korzonki. To też delikatnie. Widzicie tą pseudobulwę tutaj? Ona jest taka bardzo brzydka, pogryziona. I ja ją raczej usunę. Za dużo ma tych takich suchych tych części. Też to pousuwam. Nie dość, że to już szpeci. Jeszcze tam będą jakieś orbaczki się chowały, ślimaki, czy cholera wie co jeszcze. Też jakoś tak nieładnie to wygląda. Tej nie usuwam, tylko tamtą taką najbrzydszą, słuchajcie. Niektóre bardzo ładnie odchodzą, niektóre ciężej. Ale tak, są tutaj młode korzonki, stożki wzrostu, widzicie? Tu. I one później dadzą radę. Można też podzielić taką roślinę i w ten sposób ją rozmnożyć. Ale ja uważam, że to jest jeszcze za wcześnie, bo ona ma za mało pseudobulw i jest bardziej osłabiona, więc absolutnie ja bym teraz tego nie zrobił. Dopiero tym roślina jest bardziej, tym ma więcej pseudobulw, tym myślę, że jest większa szansa na przyjęcie się. Żeby ta roślina też odbiła, a nie chorowała przez jakiś czas. Widzicie, tą pseudobulwę usunę, bo mi się ona bardzo nie podoba. Bardzo jakoś tak nawet łatwo odeszło jak na pseudobulwę. Czekajcie, bo tu się coś zaplątało. Ja to po prostu odetnę. Tak. Tu na górze te są jeszcze żywe, ale ta pseudobulwa i tak idzie na straty. Tu tylko przytnę może tyle. Albo tak, przytnę tylko, bo nie chcę zniszczyć tego nowego stożka. Tu opatrzcie, tu się jeszcze coś znalazło. Jakiś biały syf. Dlatego ja te osłonki wolę usunąć, bo tam się chowają różne złe rzeczy. I tak, ja w międzyczasie poodcinam te korzenie, żeby to na spokojnie zrobić. Dobra. Dobra, słuchajcie, tyle mi tego zostało. To, co było tutaj na samym dole, te korzenie niżej, które były jednak, mi się wydawało, że były zdrowe, to tutaj właśnie u góry one tam podgniwały, więc je tak też uciąłem. Te są wszystkie takie twarde u góry i mają te nowe przyrosty, na przykład tutaj, czekajcie, na czarnym wam pokażę. Tu na samym końcu jest taki ładny zielony kolor. Tutaj tak samo. I to jest twarde, to jest jędrne. To, co było na dole, to jednak wolałem, słuchajcie, usunąć. Bo było już takie bardzo brzydkie. Ale tutaj już myślę, że to zostawię. Tu jednak mi się podoba. To jednak zostawię. Tylko to jeszcze dotnę. Te pseudobulwy też nie są w jakimś takim najlepszym stanie.
No, to było niezamierzone. To było niezamierzone. No cóż. Jest taka bardzo, bym powiedział, porażona. Chociaż ma nowy przyrost. Taki nawet ładny. Więc powiem wam szczerze, że teraz nie mam pojęcia. Niechcący ją podzieliłem na 3 kawałki. Dobra, słuchajcie, zastanowiłem się jednak. Zostawię sobie wszystkie 3 kawałki. Żadnego nie odrzucę. Szkoda, szkoda. Kurde, myślałem, że będę mieć to w jednym kawałku, a no, widzicie jak się stało. Dobra, powiem wam tak. Na początku potraktuję to samą wodą utlenioną. Jak już to trochę tak, powiedzmy sobie, poleży parę minut, to ja wezmę jakiś preparat grzybobójczy, bo mi się wydaje, że to jest grzyb. I po prostu zostanie ta roślina tym potraktowana. No bo co ja zrobię? Tu jest w ogóle ślimaczek, no popatrzcie. A tu? No, co jest? Mamy ślimaczka, widzicie? I to potem obgryza nasze korzenie storczyków i dochodzi do czego dochodzi. Niech spada mi stąd. One obgryzają korzonki storczyków, a potem jest po prostu masakra. Dobra, niech to sobie na razie trochę poleży. I mówię, potraktuję to potem preparatem grzybobójczym. Też niech sobie poleży parę minut i sadzimy to do podłoża. Ja nie będę czekać, aż one przeschną. Przygotowuję podłoże i je sadzę. I pamiętajcie, że to, co ja wam tutaj pokazuję, to nie jest tak, jak powinno się robić profesjonalnie, nie wiadomo jak jeszcze, ja to wszystko robię po swojemu. Więc tak, do takiej doniczki ja daję na przemian różne tam rzeczy i spagnum ja kładę luzem. Kładę luzem, żeby to wszystko nie było ściśnięte, bo chcę, żeby jednak one tutaj miały te powietrze. I wiecie co? Wezmę sobie tą moją grubszą korę jeszcze. Gdzieniegdzie też ją tutaj dodam. Dam trochę tej mniejszej. Żeby to jeszcze jakoś wyglądało. I też dbam o to, żeby tutaj nie było tych, jak to się nazywa, przestrzeni powietrznych. Żeby nie było dużo kieszeni powietrznych, żeby tam potem korzenie się nie przesuszały. I mam taki sklejony kawałek mchu, to też go normalnie rozdzielam, kładę, nic tutaj nie uciskam, nie dopycham, bo chcę, żeby one tutaj miały taki jak najwięcej luzu. Chociaż teraz tak patrzę, że jednak za drobną wybrałem tą korę. Tą, patrzcie. Chociaż staram się tutaj podorzucać różnych takich pierdół, nie pierdół. I odrobinkę takiej grubszej kory.
I wiecie co? Mchu mi zabrakło. Już mi zabrakło mchu. To ja zaraz skoczę po resztę. Dobrze, przyniosłem sobie mech. Już sobie tutaj tą resztę całą pomieszałem. I mówię wam, staram się absolutnie tutaj nic nie dociskać. I dookoła jeszcze kładę ten mech, żeby on był taką poduszeczką dla tych korzeni. To usuwam. Poduszeczką, nie żadnym tym. Tu jeszcze troszeczkę sypię. I wiecie co? Tutaj już chyba zacznę dawać te storczyki. Może troszeczkę za dużo. Dam je tak jak rosłe po prostu w grupce. Później jeszcze tutaj włożę patyczek na spokojnie. Patyczek już mam naszykowany. I będą musiały się zregenerować. No zazwyczaj jak kupuję te storczyki, to zawsze jest tak do odczekania co nieco. Ale jest cieplutko, dam je w jasne miejsce. Dość tutaj cały czas wietrze, praktycznie cały czas mam uchylone okno. I będzie bardzo ładnie. Korzonki potem wyczują wilgoć i będą się naturalnie kierowały ku dołowi. Ale o, tu w środku jest jeszcze przestrzeń. Wpakuję tutaj tego mchu, ale tak luzem. Myślę, że taka mieszanka będzie chyba dla nich odpowiednia, że nie będą marudziły. I tak w miarę te storczyki się zresztą trzymają. Mówię wam, ja ekspertem jakimś nie jestem od storczyków, ale myślę, że tak będzie dobrze. Nie mówię, że tak będzie idealnie, ale myślę, że tak będzie dobrze. Dobra. Czekajcie, tylko sobie wtrzepię ręce. I tak. Roślina na ten moment wygląda w ten oto sposób. Ja tutaj jeszcze wbiję, słuchajcie, patyczek w sam środek. I co ja zrobię? Poszukam mój sznurek i zrobimy tak. Tak, bo ja się boję po prostu, że one mi mogą się poprzewracać. Dobra. Mam jeszcze takie klipsy i zrobimy tak. Może to nie wygląda za estetycznie, ale uwierzcie mi. Czekajcie. Żeby tylko złapać te najważniejsze. Tak. Tak. I ta roślinka tak będzie stała na ten moment. Nie podleję go teraz, tego storczyka, no bo już mech był bardzo wilgotny. Perlit zresztą też. Kora gdzieniegdzie też. I jeszcze oczepuję delikatnie, żeby tam wszelkie kieszenie powietrzne zostały wypełnione. I wygląda to w ten sposób. Tutaj jest do poprawy. A gdzie indziej myślę, że jest w porządku. I są przestrzenie też dla korzeni. Zobaczymy, co ten storczyk na to powie. Tu wezmę patyczek i po prostu to pousuwam, podociskam delikatnie, żeby tą przestrzeń tutaj wypełnić. No.
i dziękuję Wam serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.